To nie ludzie mają idee, to idee mają ludzi, powiedział Carl Jung. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że sposób, w jaki myślisz, nie do końca zgadza się z tym, czego oczekuje od ciebie świat? Może ktoś mówił ci, bądź bardziej logiczny, choć twoją naturą było kierowanie się emocją. Albo słyszałeś, jesteś za wrażliwy, a gdy w rzeczywistości dostrzegałeś sens tam, gdzie inni widzieli pustkę. A teraz posłuchaj uważnie. Czy zdajesz sobie sprawę, że twój umysł działa według określonego wzorca? Wzorca, który definiuje to, jak myślisz, jak decydujesz i jak spotykasz się ze światem. Jung wierzył, że każdy z nas wpisuje się w jeden z 4 podstawowych typów osobowości. Są myśliciele, chłodna logika, struktura, porządek. Są czuciowcy, emocje, wartości, relacje, sens. Są sensorycy, realiści, zakorzenieni w faktach i w tym, co namacalne. I wreszcie intuicyjni, wieczni poszukiwacze ukrytych wzorców i możliwości, które dopiero nadejdą. I pewnie myślisz, tak, wiem już, którym typem jestem. A co jeśli się mylisz? Co jeśli całe życie żyłeś nie swoim typem? Pomyśl o tym. Od dziecka uczono cię myśleć w określony sposób. Rodzice, nauczyciele, społeczeństwo, wszyscy popychali cię w jedną stronę, a odciągali od innej. Jeśli byłeś logiczny, kazano ci bardziej czuć. Jeśli byłeś emocjonalny, słyszałeś, nie przesadzaj, nie bądź taki wrażliwy. Jeśli żyłeś wyobraźnią, łatwo było cię nazwać marzycielem. A jeśli dbałeś o szczegóły, pewnie mówiono, że jesteś zbyt sztywny. Widzisz? Od pierwszych chwil życia byłeś kształtowany, formowany, dopasowywany do oczekiwań. Ale powiedz, co jeśli to oczekiwanie nigdy naprawdę nie było twoje? Jung twierdził, że większość ludzi nawet nie zadaje sobie tego pytania. Nie zastanawia się nad soczewką, przez którą patrzy na świat. Przyjmują swoją perspektywę jako jedyną możliwą. A tymczasem prawdziwa moc zaczyna się wtedy, gdy rozpoznajesz swoją dominującą funkcję. Bo w tej chwili możesz wreszcie przejąć kontrolę nad własnym życiem. Ale jest coś jeszcze. To, że znasz swoją dominującą funkcję, to dopiero początek. Pod powierzchnią, w głębinach twojej nieświadomości kryje się coś znacznie ważniejszego. Coś, co tłumaczy, dlaczego tak często czułeś, że tu czy czegoś brak. Bo wiedzieć, jak myślisz, to jedno. Ale zrozumieć, co ignorowałeś przez całe życie, to już coś zupełnie innego. I właśnie tam zaczyna się prawdziwa przemiana. Więc zapytam cię, którym typem jesteś? Bo czy tego chcesz, czy nie? To już dawno ukształtowało całe twoje życie. Zanim jednak pójdziemy dalej i wejdziemy w 4 podstawowe funkcje osobowości, zatrzymajmy się na czymś jeszcze głębszym. Jung odkrył bowiem, że nasze doświadczenie świata zależy najpierw od 2 fundamentalnych postaw – introwersji, zwróconej ku wnętrzu, ku introspekcji i ciszy własnych myśli. Ekstrawersji, skierowanej na zewnątrz, ku ludziom, ku bodźcom, ku światu. I tu pojawia się kolejne złudzenie. Wydaje się, że introwertyk to zawsze ktoś nieśmiały i zamknięty, a ekstrawertyk głośny i przebojowy. Ale to nieprawda. Introwertyk może emanować pewnością siebie, ale ładuje się w samotności. Ekstrawertyk może cenić ciszę, ale jego energia rośnie w spotkaniu z innymi. Jung mówił jasno: żadne z tych podejść nie jest lepsze czy gorsze. To po prostu 2 różne drogi doświadczania życia. A teraz uwaga, to nie koniec, bo osobowość nie zamyka się jedynie w opozycji introwersja, ekstrawersja. To dopiero brama. Za nią kryją się 4 wielkie funkcje umysłu, przez które każdy z nas filtruje rzeczywistość. Myślenie, logika, analiza, struktura, rozwiązywanie problemów. Odczuwanie, wartości, emocje, relacje, moralność, doznanie, fakty, 5 zmysłów, bezpośrednie doświadczenie chwili. Intuicja, abstrakcyjne znaczenia, ukryte wzorce, przyszłe możliwości. Każdy z nas ma swoją dominującą funkcję. To ona decyduje, jak widzimy świat. Ale powiedz szczerze, czy na pewno wiesz, która z nich jest twoja? A może całe życie tłumiłeś swój prawdziwy sposób działania, bo ktoś kazał ci być kimś innym? Bo jeśli żyjesz nie w zgodzie ze swoim typem, twoje życie może być dużo bardziej męczące niż powinno. Decyzje wydają się wtedy wymuszone.
relacje, nienaturalne. Codzienność, jakby nie twoja. Ale kiedy odkrywasz swoją dominującą funkcję, nagle wszystko zaczyna się układać. Rozumiesz, dlaczego pewne rzeczy cię wyczerpują, a inne sprawiają, że czujesz się żywy. Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co nieświadome, będzie ono kierować twoim życiem. A ty nazwiesz to przeznaczeniem, pisał Jung. I właśnie dlatego większość ludzi nigdy do końca nie poznaje swojej dominującej funkcji. Dlaczego? Bo społeczeństwo od dziecka popycha nas w kierunku, który nie zawsze jest nasz. Ale gdy rozpoznasz swój własny sposób przetwarzania świata, nagle zaczynasz podejmować lepsze decyzje. Twoje relacje stają się głębsze, rozwój nabiera sensu. Więc zapytam cię wprost: jesteś myślicielem, czuciowcem, sensorykiem czy intuicyjnym? Co naprawdę ukształtowało twój sposób postrzegania świata? Ale teoria Junga na tym się nie kończy. 4 podstawowe funkcje: myślenie, odczuwanie, doznanie i intuicja mogą się bowiem przejawiać na 2 sposoby: skierowane na zewnątrz, ekstrawertyczne, lub skierowane do wewnątrz, introwertyczne. I w ten sposób powstaje 8 typów osobowości. Każdy z nich przetwarza rzeczywistość w inny, wyjątkowy sposób. Zrozumienie ich to coś więcej niż etykietka. To odkrycie, jak twoje nieświadome wzorce kształtowały cię od zawsze. Wyobraź sobie na przykład ludzi, którzy działają przez ekstrawertyczne myślenie. Dla nich liczy się struktura, efektywność, wynik. Ich umysł przypomina inżyniera projektującego doskonały system. Wszystko musi działać zgodnie z logiką i porządkiem. Fakty są ich drogowskazem, sprawdzone metody, ich fundamentem. Ale uwaga, ta pogoń za skutecznością sprawia, że często odrzucają emocje. Traktują je jak przeszkodę, a nie jak integralną część ludzkiego doświadczenia. Ich siła tkwi w zdolności tworzenia systemów, które działają, ale ich słabość – niewidzenie ludzkiego kosztu tych systemów. A teraz spójrzmy na tych, którzy kierują się introwertycznym myśleniem. Logika nie idzie na zewnątrz. Ona zanurza się w głąb. Nie stosują zasad bezrefleksyjnie. Oni je rozbierają na części. Kwestionują każdy szczegół, aż zostaje czysta esencja prawdy. Nie interesuje ich tak bardzo organizowanie świata wokół. Skupiają się na budowaniu wewnętrznego systemu wiedzy. Potrafią spędzać godziny pogrążeni w analizie, doskonaląc swoje rozumienie, zanim w ogóle cokolwiek powiedzą. To sprawia, że są genialni w rozwiązywaniu złożonych problemów, ale też często wydają się oderwani od rzeczywistości, uwięzieni w umyśle. Trudno im przełożyć swoje olśnienia na praktyczne działanie. Są też ludzie prowadzeni przez ekstrawertyczne odczuwanie. Dla nich najważniejsza jest harmonia, więź i emocjonalna równowaga. Ich zdolność wyczuwania nastroju innych jest niemal instynktowna. Zanim ktokolwiek coś zauważy, oni już wiedzą, co dzieje się w powietrzu. Dzięki temu doskonale dopasowują się do sytuacji. Intuicyjnie wiedzą, co powiedzieć, żeby ktoś poczuł się zauważony, zrozumiany. Ale ta głęboka empatia ma swoją cenę. Łatwo zatracają się w emocjach innych, zapominając o własnych potrzebach. Są wspaniali tam, gdzie liczy się inteligencja emocjonalna, ale w środowiskach, które wymagają zimnej logiki, czują się zagubieni. Jakby ktoś odebrał im ich naturalną siłę. Z kolei ci, którzy kierują się introwertycznym odczuwaniem, nie potrzebują zewnętrznej aprobaty. Przewodnikiem jest wewnętrzny kompas moralny. Decyzje podejmują nie na podstawie tego, co akceptuje świat, ale tego, co czują jako głęboko prawdziwe. Podczas gdy ekstrawertyczny czuciowiec dostosowuje się do otoczenia, introwertyczny stoi twardo, wierny własnym wartościom. To właśnie oni tworzą sztukę, ruchy i filozofię zakorzenione w osobistej prawdzie. Ale ta głębia emocji potrafi też izolować, bo jeśli ich wartości są zbyt odmienne od otoczenia, zaczynają czuć się obco, jakby istnieli w świecie, który nigdy ich do końca nie rozumie. A co z tymi, którzy żyją ekstrawertycznym doznaniem? 2 realiste, ludzie czynu. Nie analizują życia, oni go smakują. Każdy kolor, faktura, zapach, dźwięk, wszystko chłoną w wysokiej rozdzielczości. Kochają szybkie tempo, bo tam mogą błyskawicznie reagować. Ale ich siła bycie tu i teraz może być też ich słabością. Trudno im planować w długiej perspektywie. Często gonią od jednego bodźca do drugiego, od przygody do przygody, nie zatrzymując się, by zadać sobie pytanie, dokąd ja właściwie zmierzam.
Na przeciwległym biegunie są ci, którzy żyją przez introwertyczne doznanie. Świat filtrują przez pamięć i doświadczenie. Ufają temu, co znane, temu, co przeszło próbę czasu. Ich umysł działa jak archiwum, pełne szczegółów, które inni przeoczają. Znajdują oparcie w tradycji, w strukturze, w tym, co sprawdzone. Ale ta niezawodność ma też drugą stronę. Potrafią kurczowo trzymać się przeszłości, nawet gdy świat wokół idzie do przodu. Są jeszcze ci napędzani przez ekstrawertyczną intuicję. To wizjonerzy, którzy nie żyją w teraźniejszości, ale w możliwościach. Tam, gdzie inni widzą to, co jest, oni widzą to, co mogłoby być. Ich umysł to nieustanny strumień idei. Eksplorują, odkrywają powiązania, wymyślają. Ale ta pasja do nowych możliwości sprawia, że często zaczynają wiele rzeczy i niewiele kończą. Ich wyzwaniem jest nauczyć się uziemiać własne wizje w realności. I wreszcie introwertyczna intuicja. Ona działa jak powolny, cichy ogień. Z zewnątrz może wyglądać jak nagłe olśnienie, które spada znikąd. Ale w rzeczywistości to efekt długiego, podświadomego przetwarzania wzorców. Ci ludzie nie tylko widzą świat takim, jaki jest. Oni przeczuwają, dokąd zmierza. Ich intuicje bywają niemal prorocze. Ale ponieważ ten proces jest tak wewnętrzny, trudno im wytłumaczyć innym, skąd wiedzą to, co wiedzą. I dlatego jedni patrzą na nich z podziwem, a inni z niezrozumieniem. Każdy z tych 8 typów to inny sposób wchodzenia w relacje ze światem. Ale pamiętaj, nikt nie jest tylko jednym typem w czystej postaci. Jung wierzył, że każdy z nas ma swoją dominującą funkcję. Tę, na której polega najbardziej. Ale obok niej istnieją też funkcje słabsze, działające w tle. I właśnie tutaj robi się najciekawiej. Bo to nasza najbardziej stłumiona funkcja, ta, którą odrzucamy, często skrywa klucz do równowagi. Bo wiele naszych problemów nie bierze się z tego, kim jesteśmy w dominującym typie, lecz z tego, co zaniedbaliśmy. Zadaj sobie pytanie, czy twoja osobowość to tylko jeden sposób działania? Nie. To raczej hierarchia procesów psychicznych. Każdy z nich pełni swoją rolę. Są funkcje, które biorą ster, kształtują, jak myślisz, jak decydujesz i jak się zachowujesz. Są funkcje poboczne, działają subtelnie w tle, ale i tak cię kształtują. I jest ta jedna, niemal niewidoczna, głęboko ukryta w nieświadomości. I to właśnie ona, jeśli zostaje zaniedbana, może stać się twoją największą słabością. Jung twierdził, że dominująca funkcja rozwija się już w dzieciństwie. To ona jest jak główny bohater twojej psychiki. To właśnie ta część sprawia, że czujesz: to jestem ja. Myśliciel zawsze ciągnie ku logice i strukturze. Czuciowiec ku emocjom i wartościom. Sensoryk ku temu, co namacalne i obecne. Intuicyjny ku temu, co wykracza poza chwilę. Ale pamiętaj, nikt nie funkcjonuje tylko w oparciu o jedną część. Jeśli dominująca funkcja jest protagonistą w twojej historii, to obok niej zawsze pojawia się funkcja pomocnicza. Ona pełni rolę drugoplanowego bohatera, równoważy cię i daje ci głębię. Przykład: człowiek z dominującym myśleniem może mieć uczucie jako funkcję pomocniczą. Dzięki temu logika nie odcina go od emocji. Ktoś, kto prowadzi życie przez intuicję, może mieć za drugie skrzydło doznanie, które trzyma go w realnym świecie. Dominująca funkcja kieruje, ale to pomocnicza sprawia, że jesteś bardziej kompletny i elastyczny, a potem jest jeszcze funkcja trzeciorzędna. Ona żyje w tle, pojawia się od czasu do czasu, ale nigdy w pełni rozwinięta. U niektórych dojrzewa z wiekiem, u innych pozostaje niemal niezauważona. Przykład: silny ekstrawertyczny myśliciel może mieć intuicję jako funkcję trzeciorzędną. I wtedy, choć jego życie to głównie struktura i logika, nagle, od czasu do czasu pojawia się błysk kreatywności, olśnienie, wizja. Ale to tylko mignięcie, bo ta funkcja nigdy nie będzie dla niego naturalna. I wreszcie, gdzieś głęboko w nieświadomości leży funkcja niższa. To ta część ciebie, którą rozumiesz najmniej. Ta, która kryje największy potencjał, ale i największe wyzwania. Jest jak cień, nie daje się kontrolować, działa nieprzewidywalnie. Najczęściej wychodzi na wierzch w momentach stresu, kryzysu czy emocjonalnego napięcia. Ekstrawertyczny sensoryk może mieć jako najsłabszą funkcję introwertyczną intuicję.
I wtedy trudno mu poradzić sobie z abstrakcyjnymi ideami czy dalekosiężnymi wizjami. Dominujący myśliciel często ma uczucie jako swoją najsłabszą stronę. I wtedy sytuacje pełne emocji potrafią być dla niego przytłaczające. Ale tu jest klucz. Jung twierdził, że ta słabość to tak naprawdę brakujący element twojego rozwoju. Bo prawdziwa droga do pełni, proces, który Jung nazwał indywiduacją, wymaga, żebyśmy zintegrowali te części siebie, które odpychaliśmy, a umysł naturalnie się przed tym broni. Bo to niewygodne. Dla bardzo logicznej osoby wejście w emocje wydaje się zagrażające. Dla osoby głęboko emocjonalnej zmierzenie się z zimną logiką może być bolesne. Ale jeśli ignorujesz swoje słabsze funkcje, ryzykujesz, że utkwić w jednowymiarowej wersji samego siebie. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o swoim życiu. Czy zdarzyło ci się utknąć w sytuacji, w której twój zwykły sposób działania zupełnie nie działał? Może jesteś silnym intuicyjnym, świetnym w ideach, ale gdy przychodzi do szczegółów, zamierasz. Może jesteś logicznym myślicielem, ale kiedy sytuacja wymaga wrażliwości emocjonalnej, czujesz się jak zagubione dziecko. Takie momenty frustracji nie są przypadkiem. To sygnał. Sygnał, że twoje słabsze funkcje domagają się uwagi. Co to oznacza dla twojego rozwoju? Że praca nad tym, co poza twoją strefą komfortu, to jedna z najbardziej transformujących rzeczy, jakie możesz zrobić. Jeśli jesteś dominującym czuciowcem, ćwicz logiczne myślenie. Jeśli jesteś silnym myślicielem, pozwól sobie na wrażliwość i otwartość emocjonalną. Jeśli twoją siłą jest doznanie, ucz się patrzeć abstrakcyjnie i szerzej. A jeśli jesteś intuicyjny, zakotwicz się w teraźniejszości, by twoje idee mogły się ucieleśniać. Jung nie mówił tak zmień się. On mówił rozszerz siebie. Twoja dominująca funkcja zawsze będzie twoją największą mocą. Ale prawdziwy rozwój zaczyna się tam, gdzie zaczynasz integrować to, co odrzucałeś. Bo im bardziej jesteś zrównoważony, tym bardziej jesteś naprawdę sobą. Ale pamiętaj, ogromna część tego, kim jesteśmy, kryje się pod powierzchnią. Lubimy wierzyć, że w pełni rozumiemy siebie, że nasze myśli, wybory, reakcje są całkowicie świadome. A Jung mówił jasno, to iluzja. Za każdą decyzją, za każdym impulsem, za każdym lękiem kryje się coś głębszego, nieświadomość. To ona nas kształtuje, często bez naszej wiedzy. I właśnie tam, w tej ukrytej sferze mieszka coś, co Jung nazwał cieniem. Cień to ta część nas, którą tłumimy, wypieramy albo całkowicie odrzucamy. To wszystko, co nauczono nas spychać. Złość, zazdrość, egoizm, wrażliwość. Nie dlatego, że te cechy w nas nie istnieją, ale dlatego, że wmówiono nam, że nie powinny. Dziecko, które słyszy bądź zawsze miły, uczy się tłumić gniew. Ktoś, kto został zawstydzony za okazywanie uczuć, zaczyna widzieć wrażliwość jako słabość. Ale te cechy nie znikają. One spadają w głąb, do nieświadomości i stamtąd kierują nami po cichu. I wiesz co? Cień nigdy nie milczy. Przebija się na powierzchnię, nagłym wybuchem złości, sabotażem własnych działań, irracjonalną niechęcią do kogoś, kto przypomina nam o czymś, czego w sobie nie chcemy widzieć. Im bardziej go ignorujesz, tym większą ma władzę. Ale Jung nie widział cienia jako wroga. Widział w nim klucz do samoświadomości. Celem nie jest wymazanie cienia. Celem jest go poznać, uświadomić sobie i zintegrować. Bo dopiero wtedy, gdy przestajesz uciekać przed tym, czego w sobie nie lubisz, zyskujesz coś bezcennego. Całość. Uznanie sił nieświadomości, które cię kształtują, pozwala ci przerwać schematy, których nawet nie byłeś świadomy. I to właśnie tam zaczyna się prawdziwe samopoznanie. Zrozumienie typów osobowości Junga to nie jest tylko sucha teoria. To narzędzie. A kiedy użyjesz go właściwie, może zmienić sposób, w jaki tworzysz relacje, podejmujesz decyzje zawodowe i rozwijasz siebie. Pomyśl o tym. Większość konfliktów, nieporozumień i frustracji nie bierze się stąd, że ludzie są trudni. One biorą się stąd, że przetwarzamy rzeczywistość w inny sposób. A rozpoznanie tych różnic to klucz. Klucz do lepszej komunikacji, mądrzejszych decyzji i pełniejszego życia. Weźmy na przykład relacje. Myśliciel i czuciowiec bardzo często się ścierają. Jeden stawia logikę na pierwszym miejscu, drugi pragnie emocjonalnego połączenia. Myśliciel powie, twoje emocje są irracjonalne. Czuciowiec pomyśli, on jest zimny, zdystansowany.
Ale jeśli zrozumieją swoje różnice, nagle mogą spotkać się w pół drogi. Myśliciel odkrywa, że emocje mają własną inteligencję. Czuciowiec dostrzega, że logika nie odrzuca emocji. To po prostu inny sposób nawigowania po świecie. Albo spójrzmy na karierę. Świadomość swojej dominującej funkcji może oznaczać różnicę między utknięciem w złej pracy, a odnalezieniem się w środowisku, które naprawdę ci służy. Ekstrawertyczny sensoryk będzie cierpiał w pracy powolnej, przeładowanej teorią i niekończącymi się analizami, ale rozkwitnie w szybkim, dynamicznym otoczeniu, gdzie liczy się szybka reakcja. A introwertyczny, intuicyjny w miejscu, które wymaga ciągłej interakcji społecznej, poczuje się wyssany z energii. Ale w roli, gdzie może myśleć strategicznie i przewidywać przyszłość, będzie błyszczał. Także rozwiązywanie problemów wygląda zupełnie inaczej w zależności od typu. Ekstrawertyczni myśliciele rozbijają problem na kroki i szukają danych zewnętrznych. Introwertyczni myśliciele analizują każdy szczegół wewnętrznie, zanim zdecydują. Intuicyjni szukają wzorców, rozwiązań abstrakcyjnych, często wyprzedzają swój czas. Sensorycy patrzą na praktyczne, natychmiastowe rezultaty. Zamiast więc frustrować się różnicami, możesz nauczyć się doceniać to, co każdy wnosi do stołu. I tu dochodzimy do czegoś najważniejszego. Samoświadomość to potęga. Kiedy rozumiesz, jak myślisz, jak się uczysz, jak się komunikujesz, przestajesz wciskać się w role, które ci nie pasują. Przestajesz obwiniać innych za to, że są inni. I wreszcie zaczynasz żyć tak, jak naturalnie działa twój umysł, bez walki z samym sobą. Nie dziwne więc, że teoria osobowości Junga wpłynęła na całą współczesną psychologię i testy kariery. Ale jest jeden problem. Z czasem wiele jego idei zostało uproszczonych, a nawet zniekształconych. Największe nieporozumienie? Że typy osobowości to sztywne kategorie, które raz na zawsze definiują, kim jesteś i co możesz osiągnąć. W rzeczywistości Jung widział je inaczej. Nie jako etykiety, ale jako płynne tendencje psychiczne. Każdy z nas ma dostęp do wszystkich 4 funkcji, tylko w innej kolejności i sile. Twoja dominująca funkcja prowadzi, ale funkcja pomocnicza, trzeciorzędna i nawet ta najsłabsza wciąż odgrywają rolę. A odrzucanie ich całkowicie prowadzi do zniekształconego obrazu siebie. Drugie źródło zamieszania? Słynny test MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Był inspirowany Jungiem, ale mocno przekształcił jego teorię. MBTI zamknęło ludzi w 16 typach, opisanych 4-literowym kodem TJ, ESFP itd. To sprawiło wrażenie, że osobowość jest stała, niezmienna. Ale Jung nigdy tego nie chciał. Dla niego osobowość to proces na całe życie, proces integracji i rozwoju. Proces, który nazwał indywiduacją. Jeszcze jedno. Wielu ludzi myli pojęcia introwersji i ekstrawersji u Junga z potocznym znaczeniem. Myślimy, introwertyk równa się nieśmiały, ekstrawertyk równa się towarzyski. Nie. U Junga chodziło nie o to, jak bardzo jesteś towarzyski, ale gdzie kierujesz swoją energię psychiczną. Do wewnątrz czy na zewnątrz? Możesz być introwertycznym myślicielem, a jednocześnie lubić spotkania. Możesz być ekstrawertycznym czuciowcem, a jednak potrzebować samotności, by przetwarzać emocje. I tu wracamy do pytania fundamentalnego. Kim naprawdę jesteś? Nie tą wersją, którą wymusiły na tobie oczekiwania. Nie rolą, którą odgrywasz w społeczeństwie, ale sobą, tym, kto istnieje pod powierzchnią. Jung wierzył, że większość ludzi nigdy nie staje się naprawdę sobą. Dlaczego? Bo utożsamiają się tylko z jednym fragmentem psychiki i odrzucają wszystko, co do tego obrazu nie pasuje. A indywiduacja? To proces odwrotny. To scalanie wszystkich części siebie, by wreszcie stać się całością. I co ważne, to nie jest samodoskonalenie w stylu stań się lepszą wersją siebie. Nie, to samorealizacja. To konfrontacja z tym, co wypierałeś, z uczuciami, które spychałeś, z kreatywnością, o której zapomniałeś, z ambicją, którą ktoś ci wmówił, że jest niebezpieczna. Friedrich Nietzsche pisał o tym podobnie. Stań się tym, kim jesteś. Wzrost nie polega na dopasowaniu się do ideału. On polega na objęciu własnych sprzeczności. Siła i wrażliwość, logika i emocja, dyscyplina i spontaniczność.
To nie przeciwieństwa, to części jednej całości. Czy to łatwe? Nie. Umysł stawia opór. Społeczeństwo nagradza tych, którzy pasują do pudełek. Ale indywiduacja nie polega na zadowalaniu innych. Ona polega na znalezieniu wewnętrznej harmonii. Człowiek, który przeszedł tę drogę, nie działa tylko logicznie albo tylko emocjonalnie. On wie, kiedy sięgnąć po jedno, a kiedy po drugie. Nie trzyma się kurczowo struktury ani czystej intuicji. On zna wartość obu. Nie jest więźniem jednej roli. Jest wolny, by poruszać się między różnymi aspektami siebie. Większość ludzi żyje w oderwaniu od części siebie, których nigdy nie nauczyli się akceptować. Ale ci, którzy przechodzą proces indywiduacji, docierają do czegoś rzadkiego. Do stanu wewnętrznej jasności, gdzie myśli, emocje i działania zaczynają się ze sobą zgadzać. Nie dlatego, że są idealni, ale dlatego, że są prawdziwi. Jak powiedział Jung, przywilejem całego życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś. A jednak większość nigdy tam nie dociera. Żyją w zgodzie z oczekiwaniami, tłumią instynkty, ignorują siły, które kształtują ich życie. Ale indywiduacja nie jest zarezerwowana dla filozofów czy psychologów. To droga dla każdego, kto odważy się spojrzeć do wewnątrz. Więc jeśli to, co usłyszałeś, sprawiło, że zadajesz sobie pytania, to znak, że już jesteś w drodze. Ale pamiętaj, to proces, który nigdy się nie kończy. Chcesz pójść głębiej? Sięgnij po typy psychologiczne Junga. Przeczytaj Tak o rzecze Zaratustra Nietzschego albo Rozmyślania Marka Aureliusza. Zobacz, jak inni myśliciele podchodzili do odkrywania siebie. Zaczęliśmy tę podróż od prostego pytania: kim jesteś? A odpowiedź? Jak widzisz, wcale nie jest prosta. Twoja osobowość to nie tylko jedna funkcja, nie jeden styl, nie jedno pudełko. To złożona gra sił, mocnych stron, słabości i ukrytych aspektów, które czekają, byś je odkrył. Praca Junga przypomina nam, że rozwój nie polega na wyborze. Logika czy emocja, intuicja czy struktura. On polega na integracji, na przyjęciu w pełni tego, co świadome i tego, co nieświadome. Indywiduacja nie oznacza stania się kimś nowym. Ona oznacza akceptację tego, kim zawsze byłeś, pod powierzchnią. Więc zostawię cię z jednym ostatnim pytaniem. Którą część swojej osobowości zdecydujesz się odkryć jako następną? Jeśli ta podróż dała ci do myślenia, subskrybuj, bo to dopiero początek, a przed nami jeszcze wiele do odkrycia.